Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz największe zagrożenia dla giełdy. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Zobacz największe zagrożenia dla giełdy. Dzisiaj kończymy tydzień, który przyniósł dość sporo nowych, ciekawych wydarzeń i zmienności, ale warto także zwrócić uwagę, jakie są największe zagrożenia dla giełdy. Pierwszy wykres jednoznacznie pokazuje, że na przestrzeni ostatnich co najmniej 3 tygodni rynkami buja ryzyko geopolityczne, czyli to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jak rozwija się konflikt, wojna między Izraelem a Hamasem. Jak widzimy na przykładzie zachowania ropy naftowej, te wydarzenia mają duże znaczenie. Jesteśmy teraz w sytuacji, kiedy rynek zastanawia się, kiedy dojdzie do fizycznej już inwazji wojsk lądowych Izraela na strefę Gazy i ten czynnik może być tym, który dodatkowo jeszcze bardziej zwiększy zmienność na rynkach finansowych. Teoretycznie teraz im wyższa inflacja, tym wyższe potencjalne przyszłe stopy procentowe, tym bardziej rosną rynkowe stopy procentowe i tym gorzej jest dla rynków akcyjnych. Więc największym zagrożeniem dla giełdy papierów wartościowych jest teraz sytuacja, kiedy ropa naftowa idzie do góry. W takiej sytuacji przenosi się to na wzrost oczekiwań inflacyjnych, wzrost rynkowych stóp procentowych, a potem na spadki indeksów giełdowych. Dlatego też bądźmy wyczuleni w pierwszej kolejności na zachowanie ropy naftowej. Drugim czynnikiem, który jest taki istotny dla rynków finansowych, to już bezpośrednio dane o inflacji. I dzisiaj poznamy takie dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. Będzie to ulubiona miara inflacji, która jest wykorzystywana przez Fed, czyli wskaźnik PCE. Na tym wykresie widzimy, który jest w tle, jak ładnie na przestrzeni ostatnich miesięcy pracuje. Sytuacja, kiedy ropa naftowa rośnie, to w takiej sytuacji rośnie także inflacja, a kiedy ropa naftowa ma tendencję do tego, żeby spadać, spada także to, co się dzieje na inflacji, na wskaźnikach inflacyjnych. Dlatego też jeszcze raz przypominam, że ropa naftowa jest teraz taka istotna, a jako że we wrześniu mieliśmy raczej do czynienia ze wzrostami ropy naftowej niż ze spadkami, to dzisiaj odczyt inflacji za wrzesień, inflacji PCE powinien nam pokazywać wzrosty. Natomiast jak widzimy tutaj, mediana oczekiwań ekonomistów mówi nam, że mają być spadki inflacji w ujęciu PCE. Dlatego też ja jestem ciekawy, jak faktycznie to będzie wyglądało. Czy miara inflacji PCE będzie lekceważyła wzrosty ropy naftowej, ponieważ gdyby tak się zdarzyło, byłby to czynnik, który sygnalizuje, że procesy deflacyjne faktycznie występują i nie ma już aż tak dużego wpływu zachowania ropy naftowej na inflację. Dlatego też byłem i wciąż jestem bardzo zdziwiony, że pomimo tego, że ropa naftowa tak we wrześniu mocno poszła w górę, to jednak oczekiwania co do odczytu wskaźnika inflacyjnego PCE są na to, że ten wskaźnik ma pokazać spadek inflacji. No i zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma ani jednego podmiotu, który sygnalizowałby wzrost inflacji w ujęciu miesiąc do miesiąca. W sierpniu było to 3,5 i też najwyższe prognozy inflacyjne mówią, że ma być to poziom 3,5. Dlatego też będę bardzo zaskoczony, jeżeli okaże się, że jest duża różnica między oczekiwaniami a faktycznymi danymi makroekonomicznymi. No i tutaj na następnym wykresie widzimy, jak zjawisko teraz spadku inflacji ma się do wydarzeń, które mają miejsce w gospodarce, w tym wypadku dla strefy euro i jak bardzo teraz jesteśmy na trajektorii, żeby kontynuować jednak oczekiwania na długoterminowy spadek inflacyjny. Dlatego też rynek będzie z dużą uwagą śledził te dzisiejsze dane makroekonomiczne, ponieważ
Zagrożeniem dla giełdy jest także fakt, gdyby inflacja była wyższa niż zakładają oczekiwania rynkowe. I poznamy dzisiaj także wstępny październikowy odczyt wskaźnika zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Te dane już generalnie są znane, ale oczywiście jeżeli będzie duża rozbieżność między prognozami a tym, jakie są faktyczne odczyty, to te dane, to ta weryfikacja danych o zaufaniu Uniwersytetu Michigan może wpłynąć na rynki, jednak moim zdaniem dzisiaj najważniejsze, najciekawsze i to, co będzie wpływało na rynki finansowe, to jest oczywiście jaka będzie inflacja w ujęciu PCE. Przypominam, to są najważniejsze miary inflacyjne, które są brane pod uwagę przez Fed. I tak jak już powiedziałem, rynkowe stopy procentowe są uzależnione od wzrostu oczekiwań inflacyjnych, a te oczekiwania są związane z zachowaniem ropy naftowej. Także jednym z największych zagrożeń dla giełdy papierów wartościowych jest teraz zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich, ale jak widzimy w ostatnich godzinach rentowności znowu odbiły od psychologicznego poziomu 5%, dlatego też moim zdaniem dzisiejsza sesja ma potencjał ku temu, żeby jednak dać wygenerować jakieś wzrostowe odbicie indeksów giełdowych, chociaż z drugiej strony warto pamiętać o tym, że przed nami weekend, 2 dni bez większej aktywności rynków finansowych, a ryzyko geopolityczne, czyli ryzyko wojny między Izraelem a Hamasem silnie rośnie. Dlatego też, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, obawy mogą dominować, więc jeżeli dzisiaj się okaże, że mamy sesję wzrostową w jakiejkolwiek formie, będzie to oznaka siły popytu na ryzyko i zapowiedź tego, że moim zdaniem popyt na ryzyko będzie wydźwigał indeksy giełdowe, rynki akcyjne tak wysoko, jak tylko się da. Po tym, jak zakończy się, zmniejszy się, zredukuje się albo w ogóle zostanie wyeliminowane ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie, a przypominam, na przestrzeni historii Izraela z ostatnich 70 lat wojny między Izraelem a jego przeciwnikami są krótkotrwałe, a nie długotrwałe, więc potencjalna ofensywa lądowa w strefie Gazy raczej powinna być krótka niż długa, dlatego też moim zdaniem rynki też na to się teraz nastawiają. I jakie są kolejne implikacje tych wydarzeń na inflację? Jakie mogą być? Przede wszystkim ruch na amerykańskim dolarze, ale jak widzimy na przestrzeni ostatnich godzin, ruch euro-dolara jest w tych godzinach wzrostowy niż spadkowy, czyli nie ma presji na umocnienie amerykańskiej waluty, dlatego też ja osobiście uważam, że rośnie szansa na skuteczny atak na poziom 1,06, na walkę o całą strefę 1,06, 1,0650 i myślę, że prawdopodobieństwo dalszych wzrostów bardzo wyraźnie rośnie. Ta słabość giełd papierów wartościowych dzisiaj, jeżeli nie będzie kontynuowana, moim zdaniem będzie to jeden z większych sukcesów popytu na ryzyko. A jak widzimy, indeks Standard & Poor cofa się już o 10% od swoich maksimów. Na przestrzeni ostatniej historii korekty spadkowe o głębokości około 10% to jest standardowa korekta, głębokość standardowej korekty na Wall Street, dlatego też naprawdę rośnie prawdopodobieństwo, że z tych poziomów dojdzie do jakiegoś większego wzrostowego odbicia, ale moim zdaniem warunkiem kluczowym jest co najmniej uspokojenie się nastrojów na Bliskim Wschodzie. Jak widzimy na spółkach technologicznych, te wzrosty, utrzymywanie się indeksu Nasdaq blisko poziomów maksymalnych jest związane cały czas z zachowaniem kilku najważniejszych spółek, a nie szerokiego rynku. Natomiast ten optymizm na giełdach papierów wartościowych widać dzisiaj w Azji, zwłaszcza w Tokio, gdzie potwierdzamy i próbujemy odbić od dolnego ograniczenia tego kanału spadkowego, który od kilku miesięcy się formuje. Moim zdaniem jest to także formacja flagi, dojdzie z niego do wyjścia górą. To jest moim zdaniem scenariusz bazowy. W takiej sytuacji oczywiście indeksy giełdowe w Azji byłyby jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Natomiast to, co się dzieje w Europie, jest uzasadnione i jest pochodną tego, co się dzieje na Wall Street, więc bez wzrostów na Wall Street nie będzie wzrostów także na giełdach papierów wartościowych w Europie.
Moim zdaniem, jeżeli ryzyko geopolityczne będzie się materializowało, to będziemy świadkami ataku na psychologiczny poziom $2000 na cenie złota, z dużą szansą, że ten poziom zostanie pokonany, ale także obserwujmy bardzo bacznie zachowanie ceny miedzi, ze względu na to, że miesiąc mamy już konsolidacji w okolicach $8000, ważny opór w okolicach $8100 nie jest w stanie być nawet punktowo zaatakowany, więc jeżeli się okaże, że będziemy cały czas utrzymywać się poniżej tego poziomu, to zachowanie ceny miedzi będzie wspierało scenariusze prospadkowe. Natomiast każde przejście nad poziom $100 automatycznie będzie wspierać popyt na ryzyko. Moim zdaniem tak faktycznie się stanie, ale to ryzyko geopolityczne musi także być tutaj uregulowane, co najmniej zneutralizowane. Jesteśmy bardzo blisko poziomu $8100, więc wystarczy mocniejszy dzień i ten opór zostałby gładko pokonany. Natomiast moim zdaniem warto cały czas stale obserwować i monitorować także zachowanie Bitcoina. Cały tydzień jest niezwykłym sukcesem popytu na ryzyko. Jest ogromnie prawdopodobne, że zakończymy ten tydzień na rynkach regulowanych na maksimach, co pozwoli stworzyć świecę w ujęciu tygodniowym o bardzo prowzrostowym charakterze. Jeżeli się okaże, że ten popyt na ryzyko atakuje, będzie także w stanie wydźwignąć rynek przez rejony $36 000, gdzie mamy Fibonacciego 38,2% całej fali bessy na kryptowalucie, a to jeszcze bardziej zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że wkrótce dojdziemy do poziomu $40 000 z ogromną szansą, że będziemy przebijać te ważne opory. I na koniec polskie aktywa. Jak widzimy, polski złoty jest kupowany, wszystkie ryzyka związane także z kłopotami na chińskim rynku nieruchomości nie doprowadziły do jakiejś większej korekty przeciwko krajowej walucie. To jest sygnał dużego napływu inwestorów zagranicznych do polskich aktywów. Polskie obligacje wracają pod średnią 200-sesyjną, więc klimat inwestycyjny sprzyja także polskim papierom i to pomimo tej wyprzedaży amerykańskich obligacji, a giełda papierów wartościowych żyje swoim własnym życiem. Jesteśmy także tutaj na dobrej drodze, żeby utworzyć świecę tygodniową o wyjątkowo prowzrostowym charakterze. Jeżeli faktycznie dzisiejsza sesja nie przyniesie nam spadków, da nam kolejną nadzieję na następną falę wzrostową, to moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że początek listopada przyniesie nam punktowy atak na maksima tegoroczne z dużą szansą, że je pokonamy i że wkrótce rynek będzie próbował zaatakować górne ograniczenie tego kanału wzrostowego, który teraz wyznacza opór w rejonie 2320 punktów. Dla mnie to jest cały czas scenariusz bazowy. Przypominam, daje ponad 80% prawdopodobieństwa, że na koniec roku będziemy wyżej niż jest to teraz na indeksie WIG20, że w perspektywie następnych kwartałów także indeksy giełdowe na GPW mają ogromny potencjał do tego, żeby rosnąć. Nic się tutaj nie zmienia, sytuacja techniczna w tym tygodniu jeszcze bardziej powinna moim zdaniem zwiększać prawdopodobieństwo, że będzie realizowany scenariusz prowzrostowy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć!